Witam wszystkich na tym kanale, na tych nagraniach. Na tym kanale nagrywam przebieg mojej nauki programowania w języku Python. Będę korzystał tutaj z takiego kursu Python for Everybody, który jest dostępny za darmo, bez reklam, na YouTubie. W całości mam 12 godzin. Ja sobie przy programu Action nagrałem, pociąłem takie mniejsze odcinki. Ja będę słuchał, tłumaczył na tyle to konieczne i testował na razie w terminalu. Hello and welcome to Chapter 4, Functions. This is the fourth of our basic patterns. We'll get to iterations next. Functions is the store and reuse. One of the things in programming is that we never like Czasem tak to wygląda, jak się nagrywa YouTube'a, ale nie to repeat ourselves. We don't like to, if we have 4 or 5 lines of code and we're going to do the same thing later, we don't like to put the same 4 lines of code in, even if it has to do with reliability. To, co on do tej pory powiedział, to chodzi o to, że funkcje to są takie małe mini programiki, takie moduły, które jakby zapamiętują jakieś powtarzające się linie kodu, to znaczy programując często się po prostu coś powtarza, robi cały czas to samo. Zamiast pisać za każdym razem, przepisywać te linie kodu, można definiować sobie to działanie, które chcemy uzyskać przy pomocy tego kodu, zdefiniować sobie to w postaci i funkcji. Potem to używać za każdym zamiast kopiować te linijki. If you find something wrong with those 4 lines of code and you got them 12 different places in your program, then you got to find all 12 places and fix them. So we're like, collect those to one place and then call them and reuse them. And that's. No i takie jest stwierdzenie, że call the function. Znaczy w momencie, kiedy chcemy użyć jakiejś funkcji, to mówimy, że ją wołamy. Call. Thing. To jest funkcja, która będzie nazywała się thing. Ma nawias, potem się poznaje funkcję w Pythonie. Po wpisaniu tego, zaraz zresztą to pokazuję, ta funkcja zrobi coś takiego. Wydrukuje hello w jednej linii i wydrukuje pod spodem fun. To jest pokazane działanie tej funkcji. Zresztą to, co będzie zaraz się działo. Think, enter. Potem pod spodem. W terminalu tego nie zrobimy. Ale dobra. Zanim on dokończy, to ja sobie sprawdzę, czy to zaraz. Uruchomić strona. Działa. Potem widać, działa. To jest, tak to się nazywa, wiersz poleceń. Najmniej, jakby to można powiedzieć, ergonomiczna forma korzystania, pisania z kodu. To właściwie jak taki, to co się pisze, to co się robi na bieżąco jest wykonywanie. Tutaj plików nie tworzy, ale testować pojedyncze elementy. Teraz. Tą nazwę mógłbym sobie nadać jakąkolwiek. Ten na przykład. Nawias jest kropek. Ten. I od razu widać, że jak w Pythonie właśnie po kropku pojawiają się takie zamiast tych szewronów, ptaszków, kropeczki, to znaczy, że to jest część całego bloku. No. Ale zawsze trzeba robić to wtedy spacja, taba. No i definiujemy sobie to, co ma ta funkcja. Za każdym razem, kiedy ją jak call the function drukuje. Nie ma. Znowu przyjęcie.
Teraz taką funkcję, jak ją używa, po prostu mamy. Ta zapamiętana. W każdym razie. Jakby tą funkcję ma więcej rzeczy. Strzałkami do góry i w dół można sobie wracać do znowu. A mogę jeszcze zrobić na przykład print. Bo ciągi znaków można dać. Print. Oko. Spacji. To akurat. No i dobra. Było dopiero jak tą funkcję. Mamy dalej pana. The idea of store and reuse. So this is how functions work inside of Python. The first thing we notice is there is a new keyword def that stands for defined function. And the def is like an if statement, or we'll see fors and whiles, that they end in a colon, and then they have an indented block, and then the indented block D. Colon, dwukropek, indented block. Indents, and that's the end of the function. And so there's two statements make up this function. The key thing that you have to understand and get used to is this def part is actually not running any code whatsoever. It's actually remembering the code, and that's what I call the store phase. The def creates a bit of code and records it like a macro, although it's much more complex than a macro, and it names it whatever you chose. You gave. Tak jak wam powiedział, ten program tutaj, po tej dwóch linijkach, linijce F, kropek, ten kod nie jest wykonywany, on jest zapamiętywany. Dopiero kiedy funkcja zostaje wywołana. A name. We named this one thing. And so it, as a side effect of Python reading or parsing these three lines, it doesn't do anything, but it remembers. These two lines are what you would like to run when you invoke thing. So this is the definition of a function, and this is the invoking of the function. But Invoking to the same call. This doesn't do anything, so there's no output here from that stuff right there. But then what happens is you invoke it. And this thing looks like it's part of Python, but you in effect have extended Python with your def statement. And so when it sees thing, it goes up and runs your code. And so out comes hello fun. And then it comes back and goes to the next line, does print, so print comes out. And then it goes back and like, oh, this is the reuse part, but we get to reuse it. We define it once and we use it twice. Then it runs this code again and then goes to the next line and it's all done. So this little bit came out twice. Czyli co on powiedział? Powiedział to, że po prostu program wykonywany jest linijka po linijce. To jeżeli zapisze się to w pliku, no, tutaj mamy taki terminal, wiersz poleceń, idle. To jest oprogramowanie, które się dostaje wraz z tym, jak się ściągnie całego Pythona. Tutaj tworzy się plik, w którym
Tu pisze się jak w zwykłym notatniku. Definiuje funkcję. Samo tak. Spoko. To mamy. Teraz, żeby... Jest coś takiego jak run. Chcę zobaczyć, czy to działa. To run. Python shell. Trzeba zapisać. Source must be saved. OK to save. OK. Przejść temu. Tutaj. Dobra, i nam się włączył ten shell. Jakby to jest prawie to samo, co ten czarny terminal. Prawie to samo. To jest programowanie, które jest pośrednikiem do tego czarnego terminala. Teraz, jeżeli sobie wpiszę to, zrobiłem. And of course, this is really simple so that I can fit it on a page, but you get the idea that I don't want to repeat. This might be, 15 to 100 lines of code, and I don't want to type those over and over again. So I say, hey, store these in a name that I choose, and then when I invoke them, bring them back and then run them again. Okay? Pan się powtórzył cały czas, że zapamiętujemy sobie funkcji. Poprzez tworzenie funkcji zapamiętywana jest jakiś program, którego nie musimy za każdym razem przepisywać i powtarzać. So that's the basic idea. We actually have already been using functions from the beginning. The print is a function, right? Print is a function. Every time we see print, P-R-I-N-T, print. Dobra, Python functions. Dwa rodzaje funkcji, czyli tych wbudowanych, które już do tej pory już mieliśmy. Przykład funkcja print wszystko. Po czym się poznaje potem, że jest nawias. Po tej nazwie tej funkcji znaczy zielony funkcję. Input type, float, integer, i tak dalej. Functions that we defined ourselves. Funkcje, które definiujemy sobie. Jak funkcja tt. Ten use. Which were built functions names as new reserved words. We avoid them as... Ok, czyli te wbudowane nazwy funkcji, wbudowane funkcje, które już mamy. Funkcja print. Mają swoje nazwy, tak? I te nazwy z tego tam jest napisane, zostały zarezerwowane. Nie można ich używać. Jak mamy funkcję print, na przykład 4, obojętne, działa. Jakbym chciał użyć tego słowa print, żeby zapamiętało mi, można. And assign to function call. Może to o to chodzi. Ten cały zwrot razem z nawiasem nie może. And then we have some stuff in here. We are calling the print function. This is the syntax with two little parentheses is the syntax for functions. And so input's a function, type is a function, float's a function, int's a function. All these things are built-in functions that come with Python at the moment that we
we started. I mean, it's just we installed Python and these came along. And then there's other functions that we define and use, and that's what the def is for. And in effect, we can create new reserved words of our own making that extend the Python language after we define the function. So it's just this bit of reusable code that takes some arguments. We haven't seen any with arguments. There's a little parenthesis, and we'll see how that works in a bit. We define using the def keyword. Podsumowanie tego, co powiedziałem na początku. W języku Python, czy w programie Python, bo to jest to na przykład tutaj działa, używamy programu Python. Tak samo Python, to znaczy, że używamy i programu, ale też używamy języka. Podsumowując, w Pythonie jest pewna zasada tworzenia tych funkcji i tworzy się to poprzez użycie wyrazu def i wywołuje się tę funkcję, używa poprzez pisanie nazwy. And then when we invoke it, there's the defining phase, which actually doesn't run the code, it just remembers the code, and then there's the invoking phase. You define it once and then invoke it one or more times. Defining phase, faza, etap definiowania funkcji, invoking phase, faza, etap używania, wywoływania funkcji. Calling the function or invoking the function, we think of those two things as the same thing. Call, invoke, or just the terms we use. Most people just say call the function, but invoking it is a perhaps more descriptive way to think about it. So here's an example of a function. It is built into Python. It's called the max function. And we can pass some parameters into the max function. So we pass the hello world string. Now, like much of Python, max knows what kind of thing is being passed into it, and it knows that it's looking for the largest character, the lexicographically largest character, and in this case, it scans this little, that's inside the max code, it scans through and finds the largest character. So apparently, lowercase letters are higher than uppercase letters, because in English, we get back a W. And so this... Dobra, to on mówi tu o takiej wbudowanie funkcji max, maksimum. Wbudowana funkcja, która już istnieje w Pythonie. Wiemy, jak ona działa. Według tego, i teraz tak, oczywiście tutaj została do zmiennej została przypisana wartość tej funkcji. Wartość tego, co funkcja max tak. Tyle. Teraz jest tak. Funkcja coś zrobiła. Wynik tego został zapamiętany pod zmienną. Wyszło W. Tego, co on powiedział, się zgadza. Funkcja max. Tak. Który jest jakby dalej na liście. Takiej. Ważniejsze jest to, że to jest przykład funkcji, która potrzebuje argumentu. Tak, liczby wpisane w cudzysłowie też są znakami jak 3. Wszystkie znaki są na jakieś liście. Funkcja max chyba po prostu wyszukuje te znaki w ciągu znaków. Wyszukuje ten znak w tym ciągu, który jest najdalej na liście. A, Z. Dalej.
A jest najdalej. Dalej na liście. Two little that extend the Python and call this character the lexicographically largest character, and in this case, it scans. Lexicographically largest character. Leksykalnie. Tak, najdalej na liście. Scans this little, that's inside the max code, it scans through and finds the largest character. So apparently lowercase letters are higher than uppercase letters because in English we get back a W. And so this is what's called the return value. So this is an assignment statement. Let me clear this and start over. So this is an assignment statement, so it has to evaluate this right-hand side. And a function call is nothing more than like x plus 1. It's something to evaluate. It runs the function code, passes in this argument, and then this residual value, this is called the return value. We'll look at. Dobra, prościej. Assignment statement. O zmiennych, jakie byśmy sobie innych nazw nie dali, a przypisujemy jakieś. To jest assignment statement. Evaluating, czyli funkcja, my mamy dalej. Funkcja print. Print. Print object is not callable. Nie rozumiem. Linia numer 1. Teraz tutaj zderzymy. Chyba wiem, o co chodzi. Widzicie? Gotowy print. Nawias równa się 4. Stało nam. Ale pod print ma 4. To żeśmy sobie zablokowali funkcję. Wygląda. O, czyli popsułem Pythona. Żeby tak. Dobra, zamknąłem, otworzyłem jeszcze raz, wiesz, polecę, zobaczymy. To nie rozumiem. No i co? Dobrze działa, czyli musiałem popsuć Pythona. Nie używa tego, dobrze mówię. Nazw funkcji nie używa się do
jako nazwy zmiennych. Jeszcze raz to zrobię. Na przykład niech się równa mamy. Co się zdarzyło? Czarną. No, czyli znowu popsułem. Samej funkcji powinno używać. Tak, mam. Najprościej jest zamknąć, wiesz, poleceń tworzyć jeszcze raz, no bo nie wiem. Dobra. Nie będę psuł dalej. This in more detail becomes the result of this little bit in the expression, and there's nothing else. We could have, w plus 1 or something, and then the w is what's stored into big. Okay, so Czyli wracam do tego, co jeszcze raz. Czyli przypisuje się do zmiennej wartość, tą wartość, która wyjdzie po użyciu funkcji. Nie przypiszę funkcji wartości. Wartością wykonywanej funkcji print. Po prostu ciąg znak. Dziwne. Leksykalnie znak. B. Tu rzeczywiście. Piszę na przykład, więc powinien błąd. A nie zostało zdefiniowane. Stało. Jeżeli ma być traktowane jako znak, to trzeba to dać w cudzysłowie. To już wiem. Dać w cudzysłowie. Jak wpiszę na przykład bez cudzysłowia liczbę, być wydruk. Dobra, to do typu wymian nie będę mieszał, chcę przejść ten cały odcinek. To było assignment. Assignment, czyli przypisanie do jakiejś wartość tego, co wyjdzie po tak zwanym evaluate. Funkcja evaluate licza value, wartość. Dlatego, że tu jest argument. Funkcja max argumentu z tego. Pisano max expected one argument, 0. Funkcja max oczekuje
jednego argumentu, a otrzymała który to co? Linię nam wydrukowało pustą. Funkcję. Właśnie. Nie wiem dlaczego to nie. Tego, że się okazuje, bo nam wydrukowało. Dwa apostrofy, czyli spację. To już zauważyłem, że jak się nie przypisuje zmian, niech będzie. Po prostu. Na przykład takie coś. Tak wiem. Pisał. Bez. Samo. Rozumiem. To cudzysłowie pokażę. A. Zobacz. Wartość tu się kryje pod. Tutaj właśnie się coś takiego zdarzyło. Dali sobie wartość minimum. To zostało zapamiętane. Spacja między dwoma. A. Bez. Dlaczego nie pisze? No to tak mało. Pod cieni. Funkcję. Wybrać mniejszy leksykalnie z. A co jest? We print big, and big is a variable that has the letter W inside of it. And then we ask what is the smallest, and that finds the blank, and so we get a blank to see this. There's a min function and a max function. Both of these are built in. These are built-in functions. They're always there for us. Funkcje wbudowane, które już były, które można używać pościągu. Okay. So here is another example of the max function, and so we can think of this as invoking or calling this function as this right-hand side is being evaluated. We are passing this variable in, and there's some code in here, and it's going to do some stuff, yada, 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 and then it's going to give us back a bit of stuff, and that's its return value, and then that goes up into the big, right? And so that's how this works. And so this is actually built in or burnt in, I guess I can't draw. And so you can think of this as sometime a long time ago when Python was being first formed, somebody wrote some code.
and it's got some stuff in it. It's got a little loop that reads through all the letters. It has to figure out if it's a string or a list, etc., etc., etc. But this is store, except you didn't do the storing because it's already built in. And then this is the reuse, store and reuse. So we build these things into Python. They're already pre-built, as if before the first line of your code executes, way up here, someone put all this code in for you into Python and created a thing called max for you. Now we've been using this already, built-in functions, we've got type conversions, we've got like the float that takes a integer and returns a floating point version of that. And again, this is kind of like an expression. So it's like I want to divide this by 100, but before I do that, I've got to convert it to a float. So it has to sort of do these function calls as it's evaluating. Float. Bo jakby już to wiem o co. Dwa rodzaje integer i float. Integer to są liczby całkowite, a float to są liczby, które mają jeszcze przecinek i 0. 4,04 to są dwie liczby całkowite, ale to nie jest to samo. I są 4 równe 4. True. Znaczy, że wartość dwóch liczb, ale 4 jest 4. False. Także to, co się tutaj dzieje, na 3. Teraz zostało gdzieś zapisane. Sprawdzić. Po prostu jakby identyfikator prezentuje chyba w jakiejś pamięci. A taki adres. Wartość, która się kryje pod samo A, bo jakby A nie mogę. Sprawdził identyfikator się różni. Ale jak sprawdzę sobie identyfikator kryje samo. To jest to samo. Taka naklejka na wartość. Wartość może być podana, a może być wynikiem na przykład. Teraz a jakbym zrobił coś takiego. Mamy A równa się 4. Samo. Teraz mamy B. Teraz zrobimy się tak. B pod B przypiszę sobie wynik działki float. Ona nam zamieni. Teraz A równa wartości danych, które pod ID tutaj też zauważyłem. Jednak i identyfikator 4 taki sam. Identyfikator robię B. To jest 4.
coś. Co innego. Może wartość 4,0. Wartość 4,4. Zmienna przecinkowość to jest ciekawa rzecz w komputerze. Prosta i oczywista. The expression. Okay? Sometimes, like here, we just have a prints out the return value. That's what this is. This is the return value. If you just type a function in a parameter, it can be in a constant or it can be a variable. And as we'll see in a second, we'll give you many of these if you like. So you can either just run it or take the result of this. This passes an integer in, converts it to a float, and then puts the float into that. Type tells us what kind of thing. Pod f wpisał sobie wartość tego, co funkcja float da po przeliczeniu tej wartości. To jest nazwa, etykieta, dla jakiej pod tym została zapamiętana wartość. Pod tym f zostanie zapamiętana wartość. Ta wartość weźmie się z zastosowania funkcji, dla której argumentem jest ta wartość zapamiętana. Taki łańcuszek. Type. Teraz mamy type a. Teraz to było a, to było 4, to było 0. Float. Dwa typy danych. Już widzimy, że na przykład różnią się sobą typem danych. Mogą być w takiej postaci, w takiej postaci. Na przykład type znak s są stringi. Już się pokazało. Rysuję. Prawda? Grad typu boolean, czyli wartość logiczna. Albo jest albo nie. Albo się reprezentowane poprzez Thing that is, and you can use this inside of an expression. And so it's like, what am I going to do first? Oh, I got to do 2 times this thing. Oh, wait a sec. Pause just briefly for a moment to call out to some float code. Pass a 3 into it, and then something comes back, the return value, the residual value. Na przykład funkcji można użyć tej funkcji. Mogę sobie wykonać działanie w środku. Mogę plus to jest przeciwieństwo do float, czyli na przecinkowy i na całkowity. 8. W tych nawiasach można wykonywać różne działania i przykład tak, tu są potrzebne argumenty. Te argumenty mogą się brać bezpośrednio z wpisywania klawiatury, znaku, albo poprzez wpisywanie nazw zmiennych, wtedy sobie znajdą te wartości, które są zmienne. Albo też argumenty będą wartości, które przelicza jakaś funkcja, którą też na przykład argument. Comes back, and then that participates, in this case it's going to be 3.0, participates in this 2 times 3.0.
Okay, and so 2 times 3.0 ends up being 6.0, et cetera, et cetera. But you can see as it's like, oh, wait a sec, I got to figure out what this is, call the function, get the return value, and then continue processing this expression. We've also done this with string conversions, partly because, just as an example, the input always returns a string. The input function returns a string. And so, here's this string, could be coming from input, but we'll just take 1, 2, 3. We know that that's a string. It's Dobra. X ciąg znaków. Przypadkiem Y. To jest. Mamy dwie zmienne, powinny jakieś wartości jak x plus. To mamy taki komunikat can only concatenate, to jest jak string not in. Można łączyć ciągi znaków z innymi znakami. Nie można łączyć liczbami. Teraz tak. Uda nam się zamienić Udało się. Jeszcze raz Y. Y ma się kiedyś właśnie. Teraz jak dodam sobie a mogę zrobić odwrotnie. Mogę zamienić te ciągi integer. Zamienię odpowiednio. A zamienię na liczbę. Tutaj to funkcję zamieni na tak. On tu właśnie poddał sobie as value 1, 2, 3. Aha, type. Było tak. Sprawdził jaki to jest typ. Teraz chciał dodać. Nie wyszło. Cannot concatenate. not that the number 123, and if we try to add 1 to it, we get a trace back. Cannot concatenate string and integer. Trace back, but we can convert that string to an integer, and so int konwertować, zamienić. Ale tylko znaki, które są jakby liczbami. Bo liczby mogą być i znakami. W drugą stronę liter na liczby się widać. Can take like a floating point number or an integer or even a string, and it says, oh, I know what I'm supposed to do with a string. I'm supposed to look at this, interpret these as numbers, and multiply by 10 and figure out what the hundreds place is and all that stuff. There's a little bit of work to that, and it does it. But then it gives us back an integer, and we say, oh, what is that? That's now the 123, but it is of type int. And now we can add 1 to it and get 124. And add Czyli jak print robił print y, czyli argumentem do funkcji będzie wartość tego, co wyliczy poda funkcja int. Powinna nam zamienić damy kolejną.
robił. Print. Rozumiem. On content. As before from this example that we're kind of reusing from a previous chapter, you don't want to try to convert, oops, sad face, sad face, sad face. Don't want to try to convert something that doesn't have digits using int because it'll say, I don't know what to do, and then your program quits, right? You don't want your program to stop, tracebacks, and you can, of course, deal with that with try and accept, but that's like a previous lecture. Okay. So up next, we're going to talk about building our own functions, not just using the predefined ones. Tak, w następnej lekcji fazy będzie opowiadał, jak tworzyć własne funkcje. Także do następnej.